Witajcie! Tym razem nie będzie tradycyjnej opowiastki z drogi rozpoczynającej serię, bo jak chyba czasem każdemu, tym razem nam wdarł się chochlik i nie nagrał nam się dźwięk. W związku z tym przepadła większość naszych wynurzeń i złotych myśli z tego pierwszego, 1000-kilometrowego etapu podróży. Zmierzamy do Chorwacji. Do regionu, który już w starożytności był znaną destynacją wypoczynkową. Chyba jesteśmy nielicznymi Polakami, którzy jeszcze tego kraju nie odwiedzili. Jakoś nie było okazji, chociaż chęci były. A na dodatek ciągle słyszeliśmy, że w Chorwacji jest drogo, drogo i jeszcze raz drogo. Aha, no i tłumy. Jak będzie? Zobaczcie sami. Same roboty drogowe w tych Czechach. Duży niby, a czwórka taka. Dokładnie. Tylko, że do tej pory przynajmniej się jechało, a teraz utknęliśmy. Niestety nam coś nie idzie ta jazda. Dzisiaj nie bardzo. No nie idzie, ale przynajmniej pogoda jest. Uciekliśmy z Wrocławia od burz i różnych tam deszczów, trąb powietrznych. No, tak, też się jakaś pojawiła. Tak, lej kondensacyjny gdzieś pod Wrocławiem był wczoraj. Ale co nam po pogodzie, skoro cały dzień jedziemy dzisiaj? Zbliżamy się do granicy z Austrią. I tutaj mamy zamek w Mikulowie. Jakbyśmy wracali, byłby czas, możemy się zatrzymać, nie? Tym razem ze względu na krótki wyjazd przemykamy autostradami. Z takich dróg właściwie nie ma żadnych widoków, ale za to można trafić na taki elegancki mop jak ten w Austrii, z toaletami, prysznicami i możliwością zatankowania wody. Kupując winiety w Słowenii zastanawialiśmy się, czy pomimo wysokości ponad 2 metrów ze względu na kufer na dachu zostaniemy zaliczeni jako osobówka. Na szczęście udało się. Słowenia nas zaintrygowała i wolelibyśmy ją przejechać bocznymi drogami. Niestety tym razem czas nagli. No dobrze, informacja dla niecierpliwych. Jeśli interesuje Was tylko zwiedzanie Chorwacji, to zapraszamy do 7 minuty. A jeśli jesteście ciekawi, co nam się w międzyczasie przydarzyło, to zostańcie z nami. W końcu, po blisko 12 godzinach i dziesiątkach much na szybie, docieramy w okolice naszej pierwszej miejscówki, jeszcze w Słowenii. To nasza dzisiejsza miejscówka. Nic nie będzie widać, ale widok mamy taki. Dzień dobry. Dzisiaj spaliśmy w takim miejscu, na takiej łące, ale jest to łąka oczywiście z Park Fortnite u gospodarza. A tam jeszcze auta stoją. Jeśli dobrze kojarzę, to jest Zatoka Wenecka. I tam teraz już jest bardzo zamglone, ale wczoraj było ładnie wieczorem oświetlone wybrzeże Włoch. A tutaj za tą górką już jest... Co jest? Triest. Triest jest. No właśnie. No, a wracając do miejscówki. Teraz takie popularne na zachodzie się zrobiło i widać tutaj też. Można sobie stanąć, a w zamian można coś kupić. Tutaj podobno, jak przyjechaliśmy dopiero późno wieczorem, to jeszcze nie byliśmy. Tu podobno można kupić wino, tudzież oliwę. No to teraz już po kawie bardziej przytomny jestem. I tak a propos pogody, bo tak wszyscy mówią, najlepszy maj do jechania do Chorwacji. A jeszcze nie jesteśmy w Chorwacji. Jeszcze nie jesteśmy w Chorwacji, ale myślę, że nie będzie duża różnica z pogodą. Ale trzeba pamiętać, że ten rok to jest
nienormalny, jeśli chodzi o pogodę. Może przez nas jest taki nienormalny, bo w sumie gdzieś nie wybierzemy, co pada. Tak, to jest inna sprawa, ale tak w ogóle to, co się dzieje z przymrozkami i w ogóle wszystkim to, co się dzieje, więc zobaczymy, jak będzie, ale pokażemy Wam najwyżej taką trochę inną niż folderową Chorwację. Właśnie podeszliśmy tutaj do winnicy. Pani gospodyni, tak. Nie jest to napisane nigdzie i na Pork4Night też nie było takiej informacji, że jeden nocleg to 3 butelki. Właśnie, bo chcieliśmy kupić jakby wino, tylko nie było podane, ile trzeba nabyć, bo pani powiedziała, że jak za jeden nocleg, to trzeba kupić 3 butelki. No i w zależności, co tam się weźmie, to tyle wychodzi, tak? Kwota. No i wzięliśmy jakieś 2 winka i oliwę, bo oliwę też pani miała. No ale tak czujemy się troszkę chyba oszukani, tak? Wiadomo, to na pewno bardzo smaczne wszystko, ale taka informacja chyba powinna być podana, że jest jakieś minimum jakby zakupu. Więc wiadomo, że nie kupiłoby się czegoś za 5 zł. No dokładnie. Nawet jakby się chciało, to nie było nic za 5 zł. Także kto wie, może to będzie jeden z naszych najdroższych noclegów na wyjeździe. Zobaczymy. Zobaczymy, ile kempingi nas wyniosą w Chorwacji. Chorwacja nas wita takim widokiem. Trzeba przyznać, że starożytni mieli rację. Chorwacja widokowo broni się sama. Nawet deszczowa pogoda nie zepsuła nam wrażeń z Istrii. Ten jakby trochę włoski klimat wszechobecnych upraw winorośli i małych, urokliwych miasteczek pośród wzgórz, jak na przykład Motowun. Jesteśmy w Puli, słonecznej Puli, Chorwacji. Chyba nie ma nic bardziej koszmarnego niż kręcenie filmów w deszczu spod parasola. 2 parasole mamy. No ale jesteśmy pod symbolem Puli I wieku. 6. co do wielkości zachowany teatr antyczny, amfiteatr, arena rzymska. Mewy nam tutaj też opowiadają, mają ciekawe historie. Nie wiem, czy słychać? Nie słyszymy. Dobrze, idziemy nie przedłużając, bo jakieś mądrości to pewnie dogramy w suchym pomieszczeniu w domu. Jak już powiedzieliśmy, amfiteatr w Puli to jedna z najlepiej zachowanych i jedna z największych rzymskich aren. Obecnie wykorzystywany jest jako miejsce koncertów, meczów piłkarskich czy rekonstrukcji. Posiada 5000 miejsc. Jakże niewiele w porównaniu do 23 000 w czasach antyku. Bilety wstępu kosztują po 10 euro, więc postanowiliśmy zwiedzić go tylko zza krat. Wiele słyszeliśmy o Puli i chyba mieliśmy zbyt wygórowane oczekiwania. Z początku byliśmy nawet trochę rozczarowani, oczywiście pogoda nam nie pomagała, ale z każdym krokiem zaczęliśmy się do niej przekonywać. Warto przejść się po mieście wśród zabytków, zajrzeć do sklepiku z lokalnymi wyrobami, bo region słynie z trufli. Prawdopodobnie Pula może budzić skrajne emocje. Naszym zdaniem warto dać jej szansę. Pozostałości teatru w Puli odbudowano w sposób, jaki sami widzicie. Nam osobiście nie przypadł on do gustu. W ogóle ostatnio jest moda na odbudowywanie ruin, czy to starożytnych, czy tych nowszych, jak na przykład zamki na Jurze. Temat dosyć chyba kontrowersyjny i wzbudzający wiele emocji wśród miłośników historii. Tym bardziej, że te odbudowy niestety, ale często mają się nijak do źródeł historycznych. A wy co sądzicie na ten temat?
kolejny raz właściwie za wcześnie ferujemy wyroki. No i przestało padać. Połaziliśmy po tej puli. I co? Żal, że przyjechaliśmy? No nie, teraz mogę powiedzieć, że nie jestem rozczarowana. No właśnie, więc chyba jednak im dłużej tu jesteśmy, tym bardziej się skłaniamy, że jednak możemy pulę polecić. Na pewno jak się już tutaj jest w okolicy, to byłoby grzech jednak nie zajrzeć. Wybudowana w XV wieku katedra stanęła na miejscu rzymskiej świątyni Jowisza, a do budowy wykorzystano fragmenty m.in. amfiteatru. W czasie naszej wizyty świątynia była zamknięta, niestety, bo we wnętrzu zachowały się fragmenty mozaik z wcześniejszej bazyliki z V wieku oraz antyczne kolumny. Ciekawostka, bo za ołtarz służy sarkofag z III wieku. Bardzo. Sklep z gumowymi kaczkami. Tak, nie trzeba jechać tylko do Kanady, żeby zobaczyć sklep z gumowymi kaczkami tylko i wyłącznie. To jest Darth Vader. O, Wookie. Flakman. I dużo innych. Mi się podobało, nie? Góry takie nie... Jeśli człowiek wziął i rozłupał. No niby góry wieczne. Nie wiem, jak w Norwegii. Tutaj ładnie dolinę widać. Dokładnie tak. Te wcinające się w góry zatoki do żywego przypominały nam widoki z Norwegii. No, tylko te małe włoskie miasteczka przypominały nam, że jesteśmy w zupełnie innej części Europy. Na szczęście po pierwszym dniu na chorwackiej ziemi pogoda też zaczęła być bardziej śródziemnomorska niż północnoatlantycka. Dzień dobry, dzisiaj kawusie, śniadanko mamy w takim miejscu. Zaraz tam przybliżę, żeby było widać, że stoimy 5 metrów od Adriatyku. Oczywiście na takim polu kempingowym, no takim malutkim. Dzisiaj jak jezioro, więc chyba pomoczymy nogi nawet dzisiaj. Przynajmniej ja, nie wiem jak ty. Może. Bo to chyba grzech nie skorzystać, skoro już się jest. No i ruszamy w drogę dalej. Pewnie do Splitu dojedziemy. Wczoraj była burza, ale straszliwa. Taka, że po prostu ja chyba takiej nie przeżyłem. Albo tak może było słychać po prostu. Tutaj od gór się odbijały pioruny. Myślałem, że spłynie wszystko, ale nasza homemade... Nie dość, że burza, to jeszcze ulewa po prostu tak potworna, że ale nie spodziewaliśmy się naprawdę. Nasza markiza z tarpu zdała na 100% z tą egzamin. Tak. No więc teraz pijemy kawusie. Wszystkim, którzy w tej chwili też śniadają, to smacznej kawusi i z takim dzisiaj widoczkiem.
powiem, żeby Adriatyk w maju był dużo cieplejszy od Morza Północnego w lipcu. Ale jak się tak już chwilę postoi, to już tak urwać nie chce, ale chłodnawo. Jesteśmy w miasteczku Primoszten, idziemy do starej części, tutaj położonej na takim cyklu. Widać była broniona brama. No i wchodzimy, się posnujemy chwilkę. Podobno bardzo urokliwe. Dzięki położeniu na wyspie miasto oparło się tureckiej inwazji w XV wieku. Dopiero po wycofaniu się Turków zwodzony most zastąpiono trwalszym połączeniem z lądem. Przez nieszczęsnego chochlika, który towarzyszył nam w czasie tego wyjazdu, nie zachowały się nagrania z jakże na pewno cennymi naszymi przemyśleniami na temat prażącego na kamiennych uliczkach słońca, czy wyjątkowo dorodnych owoców morwy, które uwielbiamy. Jak niektórzy z Was wiedzą, zdjęcia tablic z widokiem z lotu ptaka to nasz zamiennik drona, którego po prostu nie mamy. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejny chorwacki odcinek, w którym m.in. odwiedzimy Pałac Dioklecjana, czyli Split. Do zobaczenia!